Cześć, tu Wiesława. Buongiorno ragazzi. Witam Was serdecznie z Bari, stolicy regionu Apulia. Bari jest dużym miastem, znajdziecie tutaj lotnisko, duży port, również pasażerski, który można popłynąć m.in. do Grecji lub Chorwacji. Bari jest miastem Świętego Mikołaja, miastem makaronu orecchiette. Miasto Bari łączy z Polską historyczna nić, a to za sprawą królowej Bony, której doczesne szczątki spoczywają właśnie tutaj, w Bari. Bari jest naprawdę przepięknym miastem, znajdziecie tu wiele przepięknych budynków. Jest tutaj najpiękniejsze chyba na włoskim wybrzeżu Lungomare. Ale zresztą, co ja Wam będę opowiadać? Zobaczcie sami. Jeśli przylecicie do Bari samolotem lub przyjedziecie pociągiem, to z pewnością traficie tutaj, na Piazza Aldo Moro, przy którym mieszczą się dworce. W centrum placu widzimy efektowną fontannę otoczoną palmami, tworzącymi południowy klimat. Jesteśmy w nowej części Bari, w dzielnicy Murat. Najdłuższa, 750-metrowa ulica Via Sparano da Bari zaprowadzi nas wprost na Stare Miasto. Przy ulicy znajdziemy restauracje serwujące dania nie tylko kuchni włoskiej, a także park. W jego głównej alei stacjonują stragany z pamiątkami i rękodziełem oraz uliczni muzycy. W lewej części mieści się budynek Uniwersytetu Aldo Moro. Natomiast po prawej stronie plac z pomnikiem Umberto I w otoczeniu pięknych palm. Wracamy na Via Sparano i tutaj znajdziemy sklepy chyba wszystkich światowych marek, ale ciekawszymi dla mnie są przepiękne budynki, w których się mieszczą. Dalej mijamy monumentalny kościół San Ferdinando, którego bryła nijak nie skleja mi się z otaczającą architekturą. Jeszcze kilka kroków i dochodzimy do granicy między starym a nowym Bari, czyli Corso Vittorio Emanuele II, wysadzanej pięknymi, gigantycznymi palmami. Przy tej ulicy znajdziemy m.in. teatr imienia włoskiego kompozytora operowego Niccolò Picciniego. Oraz jego pomnik. Ciekawym budynkiem jest również Palazzo del Governo, budynek rządowy. Mijamy brązową rzeźbę konia autorstwa Mario Ceroli. Aleję od wschodniej strony wieńczy widok na Teatro Margherita, budynek z pięknie zdobioną fasadą, zbudowany na wodzie w początkach XX wieku,
Teatr pełnił swoją funkcję do 1979 roku, a obecnie służy jako miejsce czasowych wystaw. Wkraczając na Piazza del Ferrarese, plac będący najstarszym miejscem w Bari, rozpoczynamy spacer po Starym Mieście. To tędy w dawnych czasach wjeżdżały wozy ze Starego Portu do miasta. Z tamtych czasów zachowały się fragmenty starożytnego bruku. Tutaj zobaczymy również kościół Wallisa z XI wieku, okresu dominacji bizantyjskiej. Tędy dotrzemy również do kolejnego starożytnego placu, Piazza Mercantile, który był centrum życia społecznego i gospodarczego, dziś otoczony licznymi kawiarniami oraz restauracjami, a w tle Palazzo del Sedile, pierwszy ratusz w Bari. Po lewej stronie budynek wieńczy wieża zegarowa z dzwonnicą i niemieckim zegarem z 1604 roku. To właśnie on dyktował rytm kupieckiego dnia. W rogu Piazza Mercantile stoi osobliwy pomnik Colonna della Giustizia, czyli po prostu pręgierz, do którego przywiązywano niewypłacalnych dłużników. U podstawy spoczywa kamienny lew jako symbol władzy i sprawiedliwości. Z Piazza Mercantile przechodzimy wprost na Via Venezia, z której podziwiamy Lungomare Imperatore Augusto i Adriatyk. Jesteśmy na Piazza San Nicola z jego posągiem. To ten święty od prezentów. Choć legend o tej postaci istnieje wiele, żadna nie jest poparta dowodami. Jednak relikwie człowieka uważanego za Mikołaja pod koniec XI wieku zostały wykradzione z Myrry w Turcji i przewiezione do Bari i spoczywają w świątyni pod jego wezwaniem, do której właśnie zmierzamy. Mikołaj jest również patronem miasta. Bazylika San Nicola uważana jest za symbol miasta i jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej. Trzynawowe wnętrze kościoła kryje wiele osobliwości, jak złocony sufit, a nad bocznymi nawami umieszczono tzw. matroneum, specjalne galerie, z których kobiety słuchały nabożeństw. Ciekawym jest XII-wieczny baldachim nad ołtarzem, a za ołtarzem znajduje się grobowiec królowej Bony z rzeźbą klęczącej królowej ufundowany przez jej córkę Annę Jagiellonkę. Jest tutaj również figura świętego Mikołaja, która raz do roku opuszcza bazylikę i jest zanoszona na ramionach wiernych do portu. Schodzimy do krypty z 26 kolumnami, podzielonej na 3 nawy. Tutaj znajduje się grobowiec świętego Mikołaja. Jest tutaj również prawosławna kaplica. I wreszcie nadszedł ten moment, na który czekałam najbardziej.
czyli spacer labiryntem wąskich uliczek Bari Vecchia z praniem suszącym się za oknem, sklepikami, osteriami oraz roślinami rosnącymi w donicach. Zbliżamy się do Piazza Odegitria i katedry San Sabino. Kościół zbudowano w ciągu XII i XIII wieku na ruinach bizantyjskiego zburzonego w 1156 roku przez króla Sycylii. Przez wieki przechodził liczne przebudowy i rozbudowy, a jeśli chodzi o styl, jest przykładem romanizmu apulijskiego. Charakterystycznym elementem jest rozeta w półkolistej ramie, pod którą umieszczono okno biforialne, charakterystyczne dla stylu romańskiego. Wnętrze świątyni zdaje się być bardziej ascetyczne niż wnętrze San Nicola. Uwagę zwraca piękna marmurowa posadzka. Po bokach widzimy nawy wsparte 2 rzędami kolumn. 21 czerwca obchodzony jest rytuał przesilenia letniego, kiedy to około godziny 17 promienie słoneczne przechodzą przez rozetę nad wejściem i są rzucane na marmurową podłogę w pobliżu ołtarza, tworząc grę światła i kolorów. W podziemiach znajduje się XVIII-wieczna krypta. Relikwie San Sabino przechowywane są w ołtarzu głównym, a powyżej mieści się ikona Madonny Odegitri. W krypcie znajduje się również mumia świętej Colomby di Sens. Podziemia katedry zapraszają również miłośników archeologii i historii do miejsca odkrytego pod koniec XIX wieku dzięki badaniom inżyniera Pietro Fantasi. Wśród cennych znalezisk znajdziemy pozostałości rzymskiej drogi, murów bizantyjskich świątyń. Bardzo cenną jest dobrze zachowana mozaika Tymoteusza z VI wieku naszej ery, przypominająca kamienny dywan, na której widnieją ryby, ośmiornice, symbole świadczące o morskim położeniu miasta. Z katedrą połączone jest również Muzeum Diecezjalne. Możemy tutaj zobaczyć niezwykle cenne starożytne pergaminy, zwane Exsultet. Obejrzymy film o historii katedry oraz wiele cennych eksponatów sztuki sakralnej.
a na dziedzińcu muzeum zobaczymy kolumnę z rzeźbą San Sabino. Będąc w Bari, nie można pominąć wizyty w zamku Castello Normanno z Fevo, leżącego u bram Bari Vecchia, będącego historycznym symbolem miasta oraz miejsca splotu polskiej i włoskiej historii. Jak się zapewne domyślacie, zamek ma dość burzliwą historię. Ulegał licznym przebudowom i zmianom właścicieli, a co za tym idzie, również przeznaczenia. Zbudowany w XIII wieku na polecenie normańskiego króla Rogera II, później zniszczony przez króla Wilhelma Złego, następnie przejęty we władanie przez Fryderyka II Szwabskiego, który go odbudował i ufortyfikował. Kolejnej zmiany strukturalnej zamku dokonała Izabela Aragońska i jej córka Bona Sforza, późniejsza żona króla Polski Zygmunta Starego. Zamek zyskał okalający mur oraz fosę. W następnych stuleciach zamek pełnił rolę więzienia, następnie koszar, a w XX wieku był siedzibą nadinspektora zabytków i galerii Apulii. Obecnie zamek jest otwarty do szerokiej publiczności, jest miejscem wielu wystaw, konferencji i wydarzeń kulturalnych. W zamkowych salach możemy obejrzeć wystawy multimedialne na temat historii zamku oraz jego mieszkańców, a w szczególności Bony Sforcy. Vis-a-vis wejścia do zamku znajduje się niezwykła uliczka Arco Basso, zwana również Strada delle Orecchiette. To właśnie tutaj zobaczymy panie wyrabiające ręcznie ten charakterystyczny dla Apulii makaron. Formowany jest za pomocą noża i kciuka i ma kształt małego ucha. Po włosku orecchie znaczy uszy. Orecchiette wyrabia się z 3 składników: pszenicy durum, wody i soli. Do uzyskania koloru dodaje się naturalne barwniki, jak szpinak, pomidory czy atrament z mątwy. Następnie suszony jest na specjalnych sitach.
Czy próbowaliśmy miejscowych makaronów? No jasne, że tak. Do tego celu wybraliśmy osterię Le Arpie. Krzysiek zamówił orecchiette al ragù con bracciola. Ja wybrałam inny kształt makaronu. Pacchieri con vongole. Po obiedzie powłóczmy się jeszcze uliczkami starego Bari. Przenosimy się nad morze, a podziwiać będziemy Adriatyk z jednego z piękniejszych lungomare na włoskim wybrzeżu. Promenada z ławeczkami oraz charakterystycznymi latarniami ma długość ponad 3 km. Rozpoczynamy od lungomare Augusto Imperatore. Ten odcinek ciągnie się aż do Teatro Margherita. A po drodze mijamy Il Fortino di San Antonio. Odcinek od Teatro Margherita w kierunku południowym to lungomare Araldo di Crollalanza i kończy się plażą miejską Penne e Pomodoro. Wybaczcie, ale nie doszliśmy do końca lungomare, czyli do plaży, bo spacer w tym upale promenadą po nagrzanym do maksimum betonie groził ugotowaniem. Skręciliśmy do dzielnicy Umbertino, pełnej przyjemnych skwerków i fontan. Dzielnica Umbertino to prawdziwy raj dla miłośników architektury. Jest pełna teatrów, secesyjnych kamienic, a każda kryje w swych murach historię oraz nazwiska słynnych w tym czasie architektów.
Tutaj przy Corso Cavour na szczególną uwagę zasługują siedziba Camera di Commercio, czyli izby handlowej, budynek zwieńczony małą wieżą zegarową z jednym z 8 najstarszych zegarów w Bari. Następnie siedziba Banco d'Italia, oddany do użytku w 1932 roku. Sąsiedni obiekt to Teatro Perucelli, otwarty w 1903 roku. Idąc dalej, widzimy hotel Oriente, założony w 1928 roku, w którym najpierw mieścił się teatr, a następnie kino, zaprojektowany przez Orazio Santalucia. Jedząc pyszne lody, żegnamy się na dziś. Dziękuję za oglądanie i nie zapomnijcie o łapkach i subskrypcjach. Ciao!